Dzień dobry i siemanko. Witam cały CryptoNoel Gang. Co dzisiaj omówimy? Cezary Głuch, czyli Trader21, ocenie BTC w tym roku. XRP i analiza. Europejski Bank wyświetla logo Bitcoina. Czy Meta zakupi Bitcoiny oraz czy Ilona Muska odkleiło? Najważniejsze. Dzięki za komentarze i łapki oraz subskrypcje. CryptoGang to już ponad 130 osób. A więc zaczynamy. Elon Musk, szef Tesli i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, staje się coraz bardziej kontrowersyjną postacią na scenie politycznej. Jego ostatnie działania, w tym obraźliwe komentarze pod adresem liderów światowych, takie jak nazwanie premiera Kanady dziewczynką oraz krytyka brytyjskiego premiera, wzbudzają wiele emocji i pytań o jego prawdziwe intencje. Musk, który ma teraz pełnić rolę w administracji Trumpa jako kierownik Departamentu Wydajności Rządu, w skrócie Dodge, zdaje się łączyć swoje ambicje biznesowe z politycznymi. Jego wsparcie dla skrajnej prawicy w Niemczech, w tym partii AfD, oraz ataki na tradycyjnych sojuszników USA, takich jak Kanada i Wielka Brytania, sugerują, że dąży do stania się kluczowym graczem w globalnej polityce. Warto zauważyć, że Elon nie jest nowicjuszem w polityce. Mimo to, jego ogromny majątek, szacowany na 416 miliardów dolarów, oraz wpływowy status celebryty mogą mu pomóc w realizacji politycznych ambicji. Jednakże, jak zauważa The Economist, Musk może napotkać trudności w realizacji swoich planów. Polityka wymaga cierpliwości i dyplomacji, co niekoniecznie są jego mocne strony. Już teraz pojawiają się problemy, takie jak sprzeczności między jego wizjami a antyimigranckimi nastrojami wśród wyborców Trumpa, co może utrudnić mu wprowadzenie jakichkolwiek reform. Musk, który często krytykuje rządy i polityków, nie zawsze oferuje konstruktywne rozwiązania. Jego ataki na brytyjskiego premiera za rzekome nieudolności w walce z gangami nie są poparte konkretnymi propozycjami, co może osłabiać jego wiarygodność jako lidera. W obliczu rosnącej krytyki i spadku sprzedaży Tesli, zwłaszcza w Niemczech, Musk może stanąć przed wyzwaniem utrzymania swojego wpływu. Jego sojusz z prawicą może zniechęcać dotychczasowych zwolenników, a przyszłość jego politycznych ambicji może być niepewna. Podsumowując, Elon zdaje się balansować na granicy między biznesem a polityką, a jego działania mogą mieć dalekosiężne konsekwencje zarówno dla jego kariery, jak i dla globalnej polityki. Jego ambicje mogą być zarówno próbą zdobycia władzy, jak i sposobem na zabezpieczenie interesów swoich firm w zmieniającym się świecie. Europejski Bank Centralny zaskoczył wielu, wyświetlając logo Bitcoina na budynku swojej siedziby w Frankfurcie. To wydarzenie miało miejsce w kontekście rosnącego zainteresowania kryptowalutami oraz ich potencjalnym wpływem na system finansowy i Busy, jako instytucja odpowiedzialna za stabilność euro, zwraca uwagę na rozwój technologii blockchain i cyfrowych walut. W ostatnich latach Busy intensywnie bada możliwość wprowadzenia cyfrowego euro, co może być odpowiedzią na rosnącą popularność kryptowalut. Wyświetlenie logo Bitcoina może być interpretowane jako sygnał, że bank centralny dostrzega znaczenie kryptowalut w nowoczesnym systemie finansowym. Busy nie jest jedynym bankiem centralnym, który bada tę tematykę. Wiele innych instytucji również prowadzi badania nad cyfrowymi walutami, co może wpłynąć na przyszłość tradycyjnych systemów monetarnych. W kontekście globalnym bank stara się zrozumieć, jak kryptowaluty mogą wpłynąć na politykę monetarną oraz stabilność finansową. W miarę jak kryptowaluty zyskują na popularności, banki centralne na całym świecie muszą dostosować swoje strategie, aby sprostać nowym wyzwaniom i możliwościom, jakie niesie ze sobą ta technologia. Europejski Bank podkreśla, że kryptowaluty mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej, a ich regulacja jest kluczowa. Warto zauważyć, że wcześniej wyrażał sceptycyzm wobec Bitcoina, wskazując na jego niestabilność i spekulacyjny charakter. Mimo to, wyświetlenie logo Bitcoina może sugerować, że Busy zmienia swoje podejście do kryptowalut. Wzrost zainteresowania kryptowalutami w Europie skłonił bank do intensyfikacji badań nad ich wpływem na system finansowy. Prowadzi on również analizy dotyczące wprowadzenia cyfrowego euro, które mogłoby zaspokoić potrzeby użytkowników w erze cyfrowej. Wprowadzenie cyfrowego euro mogłoby również pomóc w walce z nielegalnymi transakcjami i praniem pieniędzy. Europejski Bank Centralny zauważa, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań, co podkreśla potrzebę regulacji. W miarę jak kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechne, musi on dostosować swoje podejście do polityki monetarnej. Współpraca z innymi bankami centralnymi oraz instytucjami finansowymi jest kluczowa dla zrozumienia i regulacji rynku kryptowalut. Busy planuje również prowadzenie dalszych badań nad technologią blockchain
i jej zastosowaniami w systemie finansowym. Podsumowując, wyświetlenie logo Bitcoina przez eBeezy może być postrzegane jako krok w kierunku większej akceptacji kryptowalut. Bank dostrzega potrzebę regulacji rynku kryptowalut, aby zapewnić stabilność finansową. Wprowadzenie cyfrowego euro może być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kryptowalutami, ich wpływ na tradycyjne systemy monetarne. Kontynuuje on badania nad tym, jak kryptowaluty mogą wpłynąć na przyszłość polityki monetarnej w Europie. Następnie odniosę się do tego, co powiedział Cezary Głuch, znany jako Trader21 w ostatnim filmie. Jest uznawanym analitykiem rynku kryptowalut, który dzieli się swoimi prognozami na temat przyszłości Bitcoina w tym roku. W ostatnich analizach Głuch wskazuje na kilka kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na cenę BTC w nadchodzących latach. Jednym z głównych tematów poruszanych przez Głucha jest obecna stagnacja ceny Bitcoina. Wskazuje on, że cena BTC w ostatnim czasie nie wykazuje znaczących ruchów, co może być wynikiem braku aktywności ze strony dużych inwestorów, znanych jako wieloryby. Głuch sugeruje, że zmiany w strategiach tych inwestorów mogą prowadzić do znacznych wahań cenowych. W kontekście prognoz na 2025 rok, Cezary przewiduje, że Bitcoin może doświadczyć znacznych wzrostów, zwłaszcza jeśli uda mu się przełamać kluczowe poziomy oporu. W jednym z wywiadów Głuch zauważył, że BTC ma potencjał do wzrostu pomiędzy 180 a 220 tysiącami dolarami amerykańskimi, jeśli utrzyma obecne trendy wzrostowe. Jeżeli dołożymy inaugurację Donalda T., rezerwę strategiczną w BTC oraz ETF na Solanę, które mogą się pojawić od marca i wiele innych czynników adopcji krypto, to chęć posiadania BTC przez nowych użytkowników może wywindować cenę do tych poziomów. Dodatkowo, Głuch zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty, co może przyczynić się do dalszego wzrostu wartości Bitcoina. Wzrost ten może być wspierany przez rozwój technologii blockchain oraz rosnącą akceptację kryptowalut w mainstreamie. Podsumowując, Cezary Głuch przewiduje, że ten rok może być korzystny dla Bitcoina, pod warunkiem, że rynek kryptowalutowy będzie się rozwijał, a inwestorzy będą aktywnie angażować się w handel tym aktywem. Jego analizy sugerują, że kluczowe będzie obserwowanie ruchów dużych inwestorów oraz ogólnych trendów rynkowych, jak i obserwacja wskaźników chciwości oraz wykresów. W artykule omawiamy zmiany w polityce cenzury na Facebooku, które mogą mieć istotny wpływ na rynek kryptowalut. Meta ogłosiła zakończenie cenzury, co stwarza nowe możliwości dla promocji kryptowalut na platformie. W przeszłości wiele treści związanych z kryptowalutami było usuwanych lub ograniczanych, co hamowało rozwój tego sektora. Zwolennicy kryptowalut widzą w tym ruchu szansę na zwiększenie zainteresowania i adopcji cyfrowych aktywów. Wzrost widoczności kryptowalut na Paysie może przyciągnąć nowych inwestorów oraz użytkowników. Warto zauważyć, że Facebook ma ogromną bazę użytkowników, co czyni go potężnym narzędziem marketingowym dla projektów kryptowalutowych. Eksperci wskazują, że zmiany te mogą również wpłynąć na regulacje dotyczące kryptowalut. W miarę jak platformy społecznościowe stają się bardziej otwarte na treści związane z kryptowalutami, mogą pojawić się nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i oszustwami. Dodatkowo, zakończenie cenzury może sprzyjać rozwojowi edukacji na temat kryptowalut, co jest kluczowe dla ich dalszej akceptacji. Użytkownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji i analiz dotyczących rynku. W kontekście globalnym, zmiany te mogą przyczynić się do większej integracji kryptowalut w mainstreamie. Wzrost zainteresowania kryptowalutami na Fejsie może również wpłynąć na inne platformy społecznościowe, które mogą podążać za tym trendem. Podsumowując, zakończenie cenzury na Facebooku stwarza nowe możliwości dla kryptowalut, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i akceptacji w społeczeństwie. To wydarzenie może być kluczowe dla przyszłości rynku kryptowalut, zwłaszcza w kontekście nadchodzących regulacji i zmieniającego się krajobrazu technologii finansowych. Bitcoin w rezerwach firm. Czy Meta podąży śladami MicroStrategy? W ostatnich miesiącach temat Bitcoina jako aktywa rezerwowego zyskał na znaczeniu, a kolejne firmy rozważają możliwość jego wdrożenia. Po nieudanej próbie przekonania Microsoftu do przyjęcia BTC, teraz na horyzoncie pojawia się Meta. Czy technologia ta zdecyduje się na inwestycje w kryptowaluty? Przyjrzyjmy się tej kwestii bliżej. Wszystko zaczęło się od MicroStrategy, firmy, która pod przewodnictwem Michaela Saylora stała się pionierem w adopcji Bitcoina. Saylor, znany ze swojego entuzjazmu dla kryptowalut, obiecywał ogromne zyski z inwestycji w BTC. Mimo że Microsoft ostatecznie odrzucił tę propozycję, to temat nie zniknął z agendy.
Teraz na radarze znajduje się Meta, która rozważa możliwość inwestycji w Bitcoin. Pomysł ten zgłosił inwestor Stephen Peck, który argumentuje, że BTC mógłby stać się symbolem nowoczesnego podejścia firmy do finansów. Peck wskazuje na sukces BlackRock, którego ETF na BTC zyskał dużą popularność jako przykład rosnącej akceptacji kryptowalut przez instytucje. Inwestycja w Bitcoina mogłaby przynieść Meta szereg korzyści. Przyjęcie BTC mogłoby zasygnalizować otwartość na nowe technologie finansowe. Zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów. Udziałowcy mogliby zyskać dostęp do nowoczesnych strategii inwestycyjnych. Mimo rosnącego zainteresowania, wiele firm wciąż podchodzi do tematu z ostrożnością. Microsoft, na przykład, w grudniu zeszłego roku odrzucił propozycję inwestycji w BTC, wskazując na zmienność kryptowaluty i brak możliwości generowania zysków. Podobnie Amazon planuje głosowanie nad możliwością przyjęcia kryptowalut dopiero na kwiecień tego roku, co pokazuje, że nie wszystkie firmy są gotowe na tak odważny krok. Głównym argumentem przeciwników inwestycji w kryptowaluty jest ich wysoka zmienność i ryzyko. Firmy obawiają się, że takie inwestycje mogą nie przynieść oczekiwanych korzyści, a wręcz przeciwnie prowadzić do strat. Mimo tych obaw, Bitcoin jako aktywo rezerwowe staje się coraz bardziej popularny. MicroStrategy i Genius Group to tylko niektóre z firm, które z powodzeniem włączyły BTC do swojej strategii inwestycyjnej, osiągając imponujące zyski. Chociaż Meta rozważa inwestycje w Bitcoina, decyzja ta nie będzie łatwa. Wysokie ryzyko i zmienność kryptowalut wciąż są poważnymi przeszkodami. Jednak rosnąca adopcja i sukcesy firm mogą zainspirować inne organizacje do podjęcia ryzyka. Czas pokaże, czy Meta zdecyduje się na ten krok, ale jedno jest pewne, temat Bitcoina w rezerwach firm staje się coraz bardziej realny. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego XRP pompuje, podczas gdy cały rynek się załamuje, to dlatego, że 15 stycznia jest już dzisiaj. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd toczy batalię prawną z Ripple od 5 lat, twierdząc, że XRP zostało sprzedane jako niezarejestrowane zabezpieczenie. 2 lata temu częściowe orzeczenie sądu na korzyść Ripple'a, stwierdzając, że XRP nie było zabezpieczeniem, gdy było sprzedawane na giełdach. Jednak sprzedaż instytucjonalna została uznana za zabezpieczenie. SEC złożyła apelację, a kluczowe przesłuchanie lub decyzja w tej sprawie są spodziewane do 15 stycznia. Decyzja na korzyść Ripple może ustanowić precedens dla sposobu regulacji kryptowalut USA. Pozytywne wyniki mogą zachęcić instytucje do przyjęcia XRP do płatności, zwiększając jego cenę i użyteczność. Z drugiej strony orzeczenie przeciwko Ripple może doprowadzić do surowszych regulacji, co wpłynie na szerszy rynek kryptowalut. Optymizm. Wielu inwestorów uważa, że przejrzystość prawna XRP ostatecznie przyniesie korzyści tokenowi, potencjalnie podnosząc jego cenę. Podsumowując, 15 stycznia jest kluczową datą, ponieważ apelacja może znacząco wpłynąć na status prawny, przyjęcie i trajektorię cenową XRP. Dzięki za oglądanie, łapki i subskrypcje. Do następnego.